Francuska motoryzacja od zawsze budzi emocje. Jedni kochają ją za design, komfort i odwagę w projektowaniu. Inni narzekają na awaryjność czy nietypowe rozwiązania. Ale prawda jest taka, że w budżecie do 50 000 złotych można znaleźć naprawdę świetne auta, które łączą styl z praktycznością i rozsądnymi kosztami. Dlatego dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie 5 francuskich samochodów, które warto kupić w tym budżecie. Każdy z nich reprezentuje coś innego. Od miejskiego hatchbacka przez rodzinnego minivana aż po elegancką limuzynę. Jesteście gotowi? Łapka w górę, subik kliknięte? No to zaczynamy! Pierwszym samochodem jest auto, które wygląda i jeździ jak coś znacznie większego. Renault Clio 5. Clio w tej generacji całkowicie zerwało z wizerunkiem typowego miejskiego malucha. Sylwetka jest dojrzała, proporcje przypominają kompakt, a detale od charakterystycznych świateł LED po wyraźne przetłoczenia sprawiają, że auto wygląda elegancko i nowocześnie. To nie jest już samochód, który kupuje się tylko do miasta. Wnętrze robi jeszcze większe wrażenie. Kierowca dostaje gruby, dobrze leżący w dłoniach wieniec kierownicy, cyfrowe zegary w wyższych wersjach i pionowy ekran multimedialny, który nadaje wnętrzu charakter premium. Materiały są miękkie w górnych partiach, spasowanie dość solidne. Nie ma tu taniego skrzypienia, które kojarzyło się z poprzednimi generacjami. To wnętrze, w którym czujesz się jak w znacznie większym samochodzie. W codziennej jeździe Clio jest zwrotne i lekkie, idealne do manewrowania w mieście. Ale największe zaskoczenie przychodzi na trasie. Auto jest wyjątkowo stabilne, dobrze wyciszone i daje poczucie pewności przy autostradowych prędkościach. To właśnie ten moment, kiedy zapominasz, że siedzisz w segmencie B. Bagażnik to pojemność prawie 400 litrów. Nie powstydziłby się kompakt. Spokojnie pomieści zakupy, torby na weekend czy wózek dziecięcy. Technologia w Clio 5 to kolejny mocny punkt. Światła LED w standardzie, systemy bezpieczeństwa takie jak asystent pasa ruchu czy automatyczne hamowanie awaryjne. A multimedia działają płynnie i obsługują CarPlay oraz Android Auto. Silniki benzynowe TCE są oszczędne i dynamiczne, a hybryda E-Tech pozwala sporo jeździć po mieście na samym prądzie, bez konieczności ładowania z gniazdka. To czysta wygoda dla kogoś, kto kręci się po aglomeracji, a jednocześnie chce mieć spokój na trasie. Clio 5 to samochód, który daje wrażenie większego auta, zarówno w wyglądzie, jak i w prowadzeniu, a jednocześnie pozostaje praktyczny i ekonomiczny. To idealny wybór dla kogoś, kto chce mieć nowoczesne daily, które sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w trasie, bez poczucia kompromisu. Drugim samochodem w dzisiejszym filmie jest Peugeot 3008, zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji. SUV, który od początku wyróżniał się na tle konkurencji. To nie jest typowy, przewidywalny crossover. 3008 ma swoją własną osobowość. Nietypową sylwetkę, wysoką linię szyb i charakterystyczny tylny pas. Widać, że Francuzi chcieli stworzyć coś innego niż kolejny klon niemieckiego SUV-a. I to się udało. Auto wygląda oryginalnie, a jednocześnie praktycznie. Wnętrze to mocny punkt tego modelu. Kierowca siedzi wysoko, ma świetną widoczność, a kokpit otacza go jak w większym aucie. Do tego masa schowków, dobrze przemyślana ergonomia i bagażnik o pojemności ponad 500 litrów. Idealny na codzienne wyjazdy. Wersje z panoramicznym dachem robią ogromne wrażenie, wpuszczając do środka mnóstwo światła i dając poczucie przestrzeni. Na drodze 3008 zaskakuje pewnością prowadzenia. Zawieszenie jest komfortowe, ale nie jest miękkie. Auto dobrze trzyma się zakrętów i daje poczucie stabilności. To SUV,
który sprawdza się zarówno w mieście, jak i w trasie. Silniki benzynowe i diesle są oszczędne, a przy odpowiedniej obsłudze potrafią zrobić duże przebiegi bez większych problemów. Koszty utrzymania rozsądne. Peugeot 3008 jest dobrze znany mechanikom, części są dostępne, a awarie nie zdarzają się zbyt często. W budżecie do 50 000 można znaleźć zadbane egzemplarze z bogatym wyposażeniem, jak skrzynie automatyczne, skórzane fotele i przeróżniste systemy bezpieczeństwa. Peugeot 3008 to SUV, który daje coś więcej niż tylko praktyczność. To samochód z charakterem, który wyróżnia się stylem, a jednocześnie spełnia wszystkie wymagania rodzinnego auta. Jeśli szukasz SUV-a, który nie jest nudny, a jednocześnie daje przestrzeń i komfort, 3008 jest świetnym wyborem. Trzecim autem jest Citroën C4 Picasso, a w wersji Grand nawet z 7 miejscami. To model, który od lat uchodzi za jedno z najbardziej rodzinnych aut w swojej klasie. Już sam wygląd zdradza, że mamy do czynienia z autem zaprojektowanym pod kątem przestrzeni i wygody. Ogromna przednia szyba panoramiczna daje niesamowite poczucie przestrzeni, wpuszcza mnóstwo światła i sprawia, że wnętrze wydaje się większe niż jest w rzeczywistości. To rozwiązanie, które docenią zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, szczególnie podczas długich tras. W środku znajdziemy przemyślane rozwiązania dla całej rodziny. Przesuwane tylne fotele, mnóstwo schowków, płaską podłogę i bagażnik, który w wersji 5-osobowej ma ponad 500 litrów. W Grand Picasso po rozłożeniu trzeciego rzędu nadal zostaje miejsce na codzienne zakupy czy torby podróżne. To samochód, który realnie rozwiązuje problem braku miejsca w typowym kombi. Komfort jazdy to kolejny mocny punkt. Citroën od zawsze stawiał na miękkie zawieszenie i wygodę. Tutaj to czuć od pierwszych kilometrów. Auto płynie po nierównościach, a jednocześnie pozostaje stabilne w trasie. Dla rodziny oznacza to mniej zmęczenia i większy spokój podczas podróży. Technologia? W tej generacji Picasso oferował już nowoczesne systemy, takie jak duże ekrany dotykowe, elektroniczne zegary, systemy wspomagające kierowcę. Do tego klimatyzacja dwustrefowa, często panoramiczny dach i masa praktycznych dodatków. Silniki diesla zarówno 1.6 jak i 2.0 HDI są oszczędne, a przy odpowiedniej obsłudze potrafią zrobić naprawdę duże przebiegi. Koszty utrzymania rozsądne jak na minivana. Części są dostępne, mechanicy znają doskonale ten model, a awarie nie są częstsze niż w konkurencyjnych vanach. W budżecie do 50 000 można znaleźć zadbane egzemplarze z bogatym wyposażeniem, które nadal świetnie sprawdzają się jako rodzinne auto na długie lata. Citroën C4 Picasso to samochód, który pokazuje, że rodzinny komfort i praktyczność mogą iść w parze z nowoczesnym stylem. To wybór dla tych, którzy chcą mieć przestrzeń, wygodę i rozwiązania ułatwiające codzienne życie, bez poczucia, że jeżdżą typowym, nudnym vanem. Czwartym samochodem jest Renault Megane czwartej generacji. Kompakt, który pokazuje, że francuska motoryzacja potrafi być jednocześnie stylowa, ale i rozsądna. Megane czwartej generacji to już pełnoprawny rywal Golfa czy Astry. Sylwetka jest dynamiczna, z charakterystycznym tylnym pasem i światłami w kształcie litery C, które nadają autu nowoczesnego wyglądu. To samochód, który nie tylko dobrze wygląda, ale też oferuje solidne rozwiązania techniczne. Wnętrze przemyślane i dopracowane. Kierowca ma do dyspozycji duży ekran multimedialny ustawiony pionowo, cyfrowe zegary w wyższych wersjach i wygodne fotele, które sprawdzają się w długich trasach. Materiały są całkiem dobrej jakości, a ergonomia typowo francuska, czyli trochę inna niż w niemieckiej konkurencji, ale intuicyjna po krótkim przyzwyczajeniu się. Na drodze Megane czwartej generacji zaskakuje prowadzenie. Układ kierowniczy jest precyzyjny, zawieszenie dobrze tłumi nierówności, a jednocześnie daje pewność w zakrętach. To auto, które sprawdza się zarówno w mieście, jak i na autostradzie. Silniki benzynowe TCE są oszczędne i dynamiczne, a diesle DCI trwałe i ekonomiczne, a szczególnie w trasie.
Technologia to mocny punkt. W budżecie do 50 tysięcy można znaleźć egzemplarze z bogatym wyposażeniem, jak światła LED, systemy bezpieczeństwa, takie jak asystent pasa ruchu, kontrola martwego pola, adaptacyjny tempomat, a także multimedia z obsługą CarPlay i Android Auto. To wszystko sprawia, że Megane jest jednym z najbardziej nowoczesnych kompaktów w tym budżecie. Koszty utrzymania? Rozsądne. Renault Megane jest dobrze znane mechanikom, a części są tanie i ogólnodostępne. To samochód, który łączy francuski styl z praktycznością i technologią, dając kierowcy poczucie, że ma auto nowoczesne, bez konieczności wydawania ogromnych pieniędzy. Renault Megane to wybór dla tych, którzy chcą mieć kompakt, który wygląda świeżo, prowadzi się pewnie i oferuje bogate wyposażenie. To rozsądny i technologicznie dopracowany samochód, który w budżecie do 50 tysięcy jest jedną z najlepszych propozycji. Piątym i ostatnim samochodem w dzisiejszym filmie jest Peugeot 508 pierwszej generacji. Model, który pokazuje, że francuska motoryzacja potrafi być nie tylko praktyczna, ale też elegancka i prestiżowa. 508 zastąpił jednocześnie dwa wcześniejsze modele, 407 i 607, i od razu stał się flagową limuzyną Peugeota. Sylwetka jest klasyczna, ale z francuskim akcentem. Smukła linia, wyraźny grill i proporcje, które nadają autu poważny, reprezentacyjny charakter. To samochód, który świetnie sprawdza się zarówno jako rodzinne auto, jak i jako wizytówka w biznesie. Wnętrze robi wrażenie przestronnością i jakością wykończenia. Kierowca ma wygodne fotele, dobrze wyprofilowaną deskę rozdzielczą i bogate wyposażenie. W budżecie do 50 tysięcy można znaleźć egzemplarze z pełną elektryką, skórzaną tapicerką, systemami bezpieczeństwa i bardzo dobrym nagłośnieniem. To wnętrze, w którym czujesz się komfortowo, nawet podczas wielogodzinnej podróży. Na drodze 508 pokazuje swoje mocne strony. Zawieszenie jest nastawione na komfort, ale jednocześnie daje stabilność w zakrętach. Auto płynie po nierównościach, a przy autostradowych prędkościach pozostaje pewne i dobrze wyciszone. To samochód, który idealnie nadaje się na długie trasy. Kierowca i pasażerowie wysiadają mniej zmęczeni niż w wielu konkurencyjnych modelach. Silniki w tej generacji dostępne były zarówno benzyny, jak i diesle. Szczególnie cenione są jednostki 2.0 HDI. Są trwałe, oszczędne i dobrze znane mechanikom. W budżecie do 50 tysięcy można znaleźć zadbane egzemplarze z rozsądnymi przebiegami, które nadal oferują bardzo wysoki komfort jazdy. Peugeot 508 to propozycja dla tych, którzy szukają eleganckiej limuzyny w rozsądnym budżecie. To samochód, który łączy francuski styl z praktycznością i komfortem, dając poczucie prestiżu bez konieczności wydawania dużej kasy za znaczek premium. Francuska motoryzacja ma swoje wzloty i upadki, ale jedno jest pewne. W budżecie do 50 tysięcy złotych można znaleźć naprawdę ciekawe propozycje. Każdy z tych aut odpowiada na inne potrzeby. Od miejskiego daily przez rodzinne minivany, aż po reprezentacyjne limuzyny. Razem pokazują, że francuska motoryzacja to nie tylko styl, ale też praktyczność i rozsądne koszty. I teraz pytanie do Was. Które z tych aut najlepiej pasuje do Waszych potrzeb? Wybieracie kompakta czy limuzynę? Dajcie znać w komentarzu. Przypominam o łapce w górę, subskrypcji i podbiciu materiału. I do zobaczenia już za chwilę. Hej!